Witamy wszystkich. Witamy. Witamy całą rodzinkę naszą duchową. Zapraszamy na bajeczki z mchu i paproci. I soczek z gumi jagód oczywiście każdy musi mieć. Swój, Ja też mam. Każdy prywatny. Ja też mam soczek. I teraz przed przystąpieniem do takich materiałów ziemskich jeszcze się powiemy coś na rozluźnienie. No, powiem wam tak. Był sobie taki Ślązak, który był strasznie bogaty i miał bardzo dobre serce. Pomagał biednym dzieciom, jak i ludziom. Jego jedyną wadą był jego wygląd. Był okropnie brzydki. Pewnego dnia pomyślał o operacji plastycznej. Przecież miał dość pieniędzy. Zrobił więc sobie operację. Wyglądał już dużo lepiej. Nazajutrz po owym wydarzeniu potrącił go samochód i zginął. Będąc w niebie, spytał Boga: Boże, czemuś mi to zrobił? Byłem dobry, pomagałem ludziom i chodziłem do kościoła. A Bóg na to: Alojz, ja cię nie poznał. O, nie rób nigdy operacji plastycznej, bo cię nie poznają później. Teraz tak, jadą samolotem Czech, Polak i Niemiec. No i było pilot i był zastępca pilota. Jadą, w pewnej chwili samolotowi się zaczyna coś dziać. Naraz padają słowa awaria. Musimy wyskakiwać z samolotu. No, jeden pierwszy leciał Polak, dali mu spadochron na plecy, buch, wyskoczył. Następny Czech, spadochron na plecy, wyskoczył. No, trzeci Niemiec, dali mu spadochron na plecy, wyskoczył. A teraz ten zastępca pilota, ten drugi pilot, nie zastępca, tylko drugi pilot mówi: Ty, ale przecież myśmy mieli tylko 4 spadochrony. Jeszcze nas 2 jest. On powiedział: Chłopie, ja Niemcowi dałem gaśnicę na plecy. No. Stoi kolejka do sklepu. No i przychodzi taka pani, a pan taki był ostatni. Mówi: Czy pan stoi na końcu? Tak popatrzył na nią, mówi: Nie, na nogach. No. No na nogach stał, no a nie na końcu. No to. Dobrze, teraz przejdziemy do tego. Tu jeszcze jak zawsze musimy wam przedstawić, nie musimy, ale chcemy wam przedstawić ochronę w związku z tematem, który się pojawi za chwilę. I powiemy o tych absorberach. Jakby nowi widzowie doszli albo coś. Co to takiego jest? Jest to funkcja ochronna przed promieniowaniem elektromagnetycznym i jest to w formie biżuterii funkcjonalnej. Podam przykład, jeżeli idziemy do sklepu na zakupy, wtedy czujemy się tak ile razy, jakbyśmy wyszli, jakby nam ktoś z powietrza spuścił, no tak powiem po prostu. Tacy zmęczeni. No a czemu? No to sami wiecie, co tam stoi wszędzie i co tam jest, nie możemy o tym mówić, to nie jest wyrób medyczny, ale z naszych doświadczeń i z innych wiemy coś innego. No, działa jak biżuteria, ale działa jak odkurzacz
dzięki tej spiralce tu, bo to jest na technologii Tesli, absorbuje promieniowanie elektromagnetyczne i przekształca je w bezpieczne ciepło. I Ale to jeszcze opowiem. Dopóki my nie mieli tych absorberów, to jak myśmy szli do sklepu, ja tak lubią, wiesz, te elektroniczne rzeczy, tam pooglądać jakieś tam szlifierki, wiertarki, takie dziwne ten. Ja tu chcę oglądać, zaraz patrzę, oglądam się, stoję z tym wózkiem, mamy nie ma. Ja go kurde, oglądam się po tym sklepie, łaża między tymi regałami, nie ma ją. Wychodzę na dwór, a ona przed sklepem. Uciekła. nie umiem. A jak później wzięła ten absorber, co już ubrała, nie? To później normalnie chodziła z lupą, chodzi i czyta, kurde, sprawdza wszystko, już ją to nie odrzuca. No. Nie wiem, co w tych sklepach jest takiego, że ona tego nie umiała wytrzymać. Chyba za dużo tych Wi-Fi albo czego, nie mam pojęcia. No. Wiesz co, jeszcze za emocji bardzo często jest w sklepach i we wszystkim, nie? No to wiesz, Ale możliwe, bo te ludzie łażą jak kurde wściekłe, kurde, po tych sklepach. On cały właśnie. No bo tak jest, no. Ale Idą, to błażą na ciebie, przewracają się, kurde, przez wózek chce przelecieć, kurde, ja nie wiem, kurde, to jest okropnie. no dzisiaj też przecież, no bo teraz będzie poniedziałek, wszystko zamknięte, to dzisiaj przecież wy też wyjechali, to Boże święty. dzisiaj było, nie? Ludzi jak mrówek, wszędzie, a tylko na szybko potrzebowałem do jednego sklepu, na pocztę skoczyć. No ale my to spokojnie, na luzie, nie, wszystko se wzięli, jeszcze po drodze z powrotem mnie policja zatrzymała. Chyba im się dobry humor udzielił z absorberu, bo uśmiechnięci naraz się zrobili, wszystko jeszcze potem pożartowali. No, okej, pojechaliby dalej i tyle. Dobrze, że żarówki wymienił przed wyjazdem, bo mi się spoliły obydwie w rejestracji. Dzisiaj byli na handelku pokupić i stoja, tam jest takie wąskie przejście, nie? Mama tam kupowała warzywa, takie rzeczy, a te ludzie mnie dur popychali, nie? W końcu ja go kurde, bo mnie na ta lada wciepnął i przebija jeszcze ta szyba, nie? A ta baba się zaczyna śmiać. A, bo pana chcieli do lady wcisnąć. Dobrze, że pan brzucha nie ma, tak? A, dobrze, że brzucha nie mam, no. A to tak gadaj dalej, co tam chciałaś jeszcze? Chroń swoje ciało, swój dom, swoich bliskich, a nawet zwierzęta. Zresztą ci, co to zakupili, klienci, popatrzcie sobie na komentarze, na tamte dawne, jak piszą, to będziecie wiedzieć już, o co chodzi z tym wszystkim. Że to naprawdę działa, to nie jest jakiś bubel. I co jeszcze możemy powiedzieć? Te zdjęcia właśnie, które są odkryciem na skalę światową, właśnie z tym zamrożonym, na tej zamrożonej szybie. Jeżeli absorber położyło się na parapet i na jednej szybie jest normalnie, jakby mróz wymalował, jak zawsze maluje kwiaty czy jakiś wzorek, a na drugiej jest odbita spirala. To już też o czym świadczy. I zresztą ty też miałeś filmik o tym, jak to działa na żyły wodne, nie? No. Tak, Tak, ci, co nie wiedzą, to właśnie, to mogą sobie pooglądać ten filmik. On już dobitnie pokazuje nam. No. I to można i kupić w zestawach. Jedne jest ze stali szlachetnej, a później jest taki duży też. Albo pojedynczo, albo w zestawach. Tak to miałam obrócić, bo tu jest ta spiralka. O. Tak. Albo można kupić jeszcze złotą kolekcję. To jest ten z tej złotej. Tak. Teraz wodoodporne są z tej stali szlachetnej i ten biały, co pokazywałam, i ten ze złotej kolekcji, ten duży, ale te małe ze złotej kolekcji jeszcze nie są wodoodporne, więc proszę je zdejmować, żeby nie było później kuku. By nie miał nikt. Kuku, aha. No ale tak się mówi, ale to nie jest, to jest po to zrobione, żeby nas chroniło, prawda? No, te są już wodoszczelne i te duże. Tak. I teraz tak, jeżeli duży absorber obrócimy spiralą w stronę głowy, to ciało człowiek się szybko regeneruje, a spiralą w dół dajemy ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ziemskim, przed żyłami wodnymi, promieniowaniem z żył wodnych i przed wszystkimi urządzeniami, co mamy w domu tak samo. I wysypiamy się, no jak u mnie to idzie, to
dużo nie potrzebuję spania i nie jestem w ogóle zajechana jakaś tam, nie chodzę jakaś nieprzytomna albo coś. I no mi jeszcze czasu brakuje teraz na tej dobie. Tak mi się kurczy. Jeszcze to, jeszcze tamto i nie ma czasu. Nie to samo. Mama chodzi pierwsza do łazienki, ja umyję zęby, idę, a ona już robi. Ja się położę, no ale ale co ty opowiadasz? Jak ja idę dopiero o 2:00 spać. No ja też. No, chyba już po spaniu. Tutaj. On zawsze tu śpi i czeka na mnie, wiesz, a później idziemy do sypialni. No ale on już je po pierwszym spaniu, a ja dopiero idę spać. No, spaniu, jak ja ciebie szczerze słucham. Co ty mi tam bajdurzysz? O ja. No i nie ma to wpływu właśnie na funkcjonowanie tych naszych telefoników, te spirale, a wręcz przeciwnie, ochrania nas. Jeżeli jest więcej razem, no to... No, mały czy duży, to jednakowo. Tak, nie? No, tak. Bo ci powiedziała, że duży, tylko tak Nie. obrócić spiralą. No to... bo ja dawałam przykład, bo w małym się śpi, nie? Jak my. No a Tak. duży mamy potem. Ale to jest ta sama ochrona, że no, mniejsze te metraż, nie? Mhm. Tak. Czujemy pełny relaks. I to się wszystko zgadza. Jeszcze taką poduszkę, no i odjeżdżamy. Pełny odjazd. No. No i można kupić w zestawach, to tam jest u Sebastiana pod filmikiem. Wszystko wyszczególnione. U nas jeden duży jest zawsze przy łóżku. Jak gdzieś jedziemy, bo to jak jest większe mieszkanie, gdzieś jak żeśmy jeździli teraz, no to trzeba to było rozplanować, nie? Jeden tu, jeden, tak? A tak to zawsze mamy 2 duże przy łóżku, jeden przy niej, jeden u mnie. No i jest po prostu to super, nie? No my też mamy od promienniki takie dodatkowe, nie? Takie na żyły wodne. No. Tutaj w kuchni, bo tu mamy żyły wodne, jakby nie było. Bo ja tu też miałam specjalistkę, nie? No. No właśnie, no to wiesz, trzeba uważać na te żyły wodne. No. U nas jest tutaj w domu na 100% jedna, bo ile mam? 1,5 metra od domu jest zaraz studnia. A studnia jak jest, no to musi być żyła wodna, bo studnie zawsze się robiło na krzyżówce żył wodnych, bo żeby była cały czas woda, nie? W tej studni. Także jak już takie coś jest, no to jest na 100% żyła wodna. No i tu padałem i rzeczywiście jest, nie? No. Centralnie przy łóżku idzie. No my tu w kamienicy i tu mamy, ale patrz, nie wiem czy w sypialni żeśmy mieli mierzoną. Nie wiem. No właśnie, nie pamiętam, bo to tu na pewno, ale nie wiem jak w sypialni. Jak kiedyś przyjedziesz, to musisz tutaj twoje sztuczki przynieść. Przyniosę, dobre, nie ma problemu, będziemy mierzyć. O. To ostatnio, że robił nowe. Same, no. Także już są teraz nowe, bo 2 pary. To jest też od Moniki. No byle moja żyła nie wychyci. A tu widzą u góry, zalinkuję ten film, możecie sobie po waszej prawej stronie, chyba u góry, jak sobie klikniecie w ekran, to przejdziecie sobie na ten film, jakżem badał w tym mieszkaniu, pokazywałem jak to zmieniał właśnie działanie żyły wodne dzięki tym absorberom. Macie to bardzo dokładnie pokazane, że naprawdę tak z kamerą na peruszki jest najechane, że widzicie po prostu coś, to się samo dzieje, że nikt tam nic nie kombinuje. Przy tym specjalnie my taki film robili, bo to ciężko było nagrać po prostu, żeby wiesz, nie było widać i jeszcze te ręce, żeby dobrze to było widać wszystko, nie? Że tutaj no ciężko było, ale się udało to nakręcić. Także tam sobie możecie kliknąć, to sobie w tym filmie możecie zobaczyć, jak to tam wygląda. A jak was interesuje, to są zestawy takie na przykład z tymi. To kupując 2 małe, macie jeden taki duży tutaj dodany do tego zestawu wtedy, także płacicie tylko za 2 małe. To za to, że jesteście naszymi widzami. Przy 3 małych to dostajecie 2 takie duże już, a przy 5 małych to macie aż 3 takie duże dodane za to, że jesteście naszymi widzami. Te linki do tych zestawów znajdziecie w opisie tego filmu. Ze złotymi jest podobnie, tylko trzeba wtedy sobie wpisywać. Jak bierzecie na przykład 2 złote, bo to musicie osobno wziąć, to musicie wpisać w uwagach do zamówienia 2 + 1, to taki duży złoty wtedy dostaniecie i później jeszcze opcja 3 złote, to 2 takie duże
albo 5 zł, to aż 3 takie duże wtedy złote dostajecie do tego. To jest przy złotej kolekcji. I nie zapomnijcie sobie wpisać też konkurs szamanem w uwagach do zamówienia, bo jest konkurs teraz cały czas, który trwa. I później musicie nam wpisać jakiś fajny komentarz, jakąś fajną historię z produktem, który zakupiliście do 24 grudnia i tam będziemy 24 grudnia, tak centralnie na święta, kogoś wybierać, jakąś najfajniejszą historię, kto dostanie bon na 15 000 złotych do tego sklepu, już opłacony z podatkiem na czysto, także to już tylko macie 15 000 wtedy do dyspozycji, możecie sobie kupić co chcecie wtedy w tym sklepie. Już? A teraz jeszcze chciałam powiedzieć, że z tej złotej kolekcji te małe absorbery, one są w 5 rozmiarach. To znaczy 2 są na 1 mm grubości, jest mniejszy, większy, a później 3 są na 3 mm grubości. I tam są rozmiarowo tylko promień, nie promień, a średnica się różni. Tak. No. Wielkość i wielkość. Tak, to jeszcze chciałam dodać. Widzicie, o ja mam ten taki, a tu jest, widzisz, taki malutki, bo to Monika ma taki malutki. Większy, ale obydwa z tej cienkiej wersji, nie są. Wszystkie tak samo działają. Dokładnie. Rozmiar nie ma znaczenia. Rozmiar ma znaczenie. Nie ma znaczenia. Mo. W tym przypadku akurat nie ma, no. Ale w innym przypadku mo. Nie ma. Jak nie ma? Nie ma. Taki, Nie. a taki kurde metrowy to co? Przestań, popatrz. To jeszcze ci powiem, taka blondynka przyszła do takiego sklepu z tymi rzeczami stopu. No, chciała sobie kupić. No jak nie ma znaczenia, to mu powiem. Wibrator, nie? I to nie pokazuje. Białe, czarne, nie? Takie. Ona tak patrzy. Mówi, nie, ja proszę ten. A on tak patrzy na nią i mówi, pani, to jest mój termos. No i ma znaczenie, widzisz. Nie ma. No. Jak się termos kupi, to jak nie. Dobra, przechodzimy do wiadomości i to nawiązuje właśnie do tego, co żeśmy wam pokazywali. Kto będzie chciał, ale to już teraz właśnie jest takie coś, że teraz trzeba niestety, ale wziąć w swoje ręce swoje zdrowie, bo to, co nas tu czeka i co przechodzi teraz. Dzisiaj spotkałam panią w ziołowym sklepie, bo tam kupowałam suplementy z tej dobrej firmy i mówi mi, ja nie wiem, co jest ze mną. Ja mam takie stany lękowe, ja nie wiem czemu, mówi mi. Ja mówię, wie pani co, ja wiem, co jest przyczyną. Rozbłyski słoneczne. Bo czytałam dużo na ten temat, nie? Ona mówi, no właśnie, ja nie mam, żeby jakieś źródło było tego. Ja mówię, no ja wiem. No i tam się też kupowała. No bo niestety, teraz się dzieje tak, że dzieje. No, to ma wpływ na ludzi, no, zawsze miało wpływ na ludzi, no a teraz to się tak mocno nasiliło. No właśnie. I czemu to się nasiliło, zaraz też powiem. Co może z tego wyniknąć, to ma. Więc podaję materiał Stefana Byrnsa w 6.11, ale to jest cały czas na czasie. Nie myślcie, że to przestało, bo to się nasila wszystko. Właśnie wydarzyło się coś absolutnie niewiarygodnego ze Słońcem. Mieliśmy rozbłysk 2,3x, ale nie został on wygenerowany przez żadną pojedynczą grupę plam słonecznych, ale z 4 grup plam słonecznych jednocześnie. Rozbłysk 2,3x z grupy plam słonecznych, a były to plamy 38,87, 38,83 i 38,86. I z nowej grupy plam wirującej, więc od 6 listopada nastąpił ogromny nowy przypływ energii ze Słońca. Jeszcze dzień przedtem grupa plam słonecznych 38,83 była tykającą bombą zegarową. To prawda i możemy zaobserwować większą aktywność tej grupy plam słonecznych. A może i wszystkich tych grup plam słonecznych. W nadchodzących dniach mamy
flankową, chroniczny wpływ wyrzutu masy, która według przewidywań przetoczy się przez Ziemię 7-11 lub 8. Omówimy teraz, co dzieje się ze Słońcem, dlaczego widzimy tak szeroko rozproszony nacisk energii słonecznej w tym momencie, co to oznacza i czego możemy się spodziewać w nadchodzących dniach i tygodniach. Na mapie absorpcji jest obszar pokazujący, skąd pochodzi promieniowanie słoneczne z tego poczwórnego wpływu rozbłysku klasy X. Pozwala to skutecznie przyjrzeć się, jak jonosfera reaguje na długości fal promieniowania rentgenowskiego, a także na długości fal światła skrajnego ultrafioletu. Są one niezwykle wibracyjne, rozrywają wiele wiązań molekularnych, powodują jonizację, więc gdy masz te długości fal światła, które uderzyło w Ziemię z rozbłysku słonecznego 8,3 minuty później, mamy do czynienia ze wzrostem potencjałów elektrycznych jonosfery, co wpływa na transmisję radiową w tych sferach. Więc widzimy, że to jest strona Słońca, zwrócona w stronę Ziemi. I widzimy ten wielki impuls energii nad Europą, Afryką, Ameryką Północną i Ameryką Południową, ale tak naprawdę nad Oceanem Atlantyckim. I znowu nie jest to chroniczny wyrzut masy ani burza słoneczna, której ujście może zająć 15, 20, 30, 40, 80 godzin, aby przybyć na Ziemię. Zależy to od prędkości cząstek. To promieniowanie świetne pojawia się 8,3 minuty później, więc jest to bardzo szybki impuls jonizacji, który następnie opadnie, ale kiedy nastąpi wzrost potencjałów elektrycznych, to jonosfera, a szczególnie w najniższym regionie, te pola elektryczne chcą następnie wyrównać i wytwarzają te potężne prądy elektryczne, które wpływają na ogólny obwód elektryczny, choć w mniejszym stopniu niż powiedzmy wpływ burzy słonecznej. Patrząc na Słońce, jest to naprawdę niewiarygodne, jak wszystkie 4 grupy plam słonecznych rozbłyskiwały jednocześnie. Są to tak zwane rozbłyski współczulne. Zwykle zdarza się to pomiędzy 2 różnymi grupami plam słonecznych. Jest to bardziej prawdopodobne, jeśli są blisko siebie, choć czasami daleko od siebie. Ale faktem jest, że wszystkie 4 z nich wystąpiły jednocześnie. Jest to bardzo, bardzo rzadkie. Najpierw mieliśmy rozbłysk klasy M, a potem łączny rozbłysk klasy X2,3. Czy wywołało to burzę słoneczną w naszą stronę Ziemi, która rozbłysła z plam 38,83 i była skierowana bezpośrednio na Ziemię, czy to tylko był chroniczny wyrzut masy? Nie wygląda na to, że została wywołana w naszą stronę jakaś burza słoneczna w wyniku tego poczwórnego słonecznego rozbłysku, ale być może to prekursor bardziej znaczącej aktywności, ponieważ ten wyrzut był dość szybki i cały ten strumień słoneczny wypycha się teraz dość szybko, więc może to nawet ewoluować. Co więcej, mogło to być po prostu przystawką przed daniem głównym lub mogło to być najbardziej znaczące wydarzenie, jakie widzimy pod względem wolniejszej aktywności, dającej się przewidzieć przyszłości. Trudno powiedzieć, ale ogólnie wiemy, że grupa plam słonecznych 38, sorry, ale to przejdzie mnie. To ty to zrobiłeś, teraz że mi się chce śmiać.
Wszystko czuję, no wszystko. Że grupa, sorry, że grupa, przepraszam, że grupa plam słonecznych 3883 jest super aktywna. Prawda i właśnie teraz wkracza w ziemską sferę. Uderzenia, aby w ciągu następnych 12, 24, 36, 48 godzin mógł wystrzelić coś jeszcze większego, co byłoby niezwykle skuteczne pod względem geograficznym, gdyby było w stanie wypchnąć koronalny wyrzut masy, która ogólnie wymaga dłuższego rozbłysku słonecznego. Jest też kilka innych rzeczy, ale to jest główna cecha. Zobaczymy, czy tak się stanie. Mamy obecnie inne cechy na Słońcu, które będą wpływać na wiatr słoneczny, a tym samym na warunki energetyczne tutaj na Ziemi. W tej chwili widzimy różne dziury koronalne. Mamy 4 rozbłyski słoneczne, więc to w tej chwili duża liczba. Te dziury przyjmują bardzo dziwne kształty, ale też bardzo są symetryczne. W tym przypadku nawet mają kształt trójkątów. Więc dzieje się teraz coś interesującego z tymi dziurami. I to jest znak, że będziemy mieli dużo aktywności słonecznej z tymi plamami. Wiatr słoneczny rozchodzi się spiralnie. Jest dynamiczny, więc te strumienie o dużej prędkości jeszcze nie wywarły wpływu na to, co będzie za około 2, 3 lub 4 dni. Ale mamy przelotny wyrzut masy zmierzający w naszą stronę. Sonda, która w tej chwili znajduje się przed Ziemią, zasadniczo wzdłuż linii Słońce-Ziemia, a zatem zapewnia naprawdę dobre możliwości w zakresie zrozumienia, jakiego rodzaju warunki wiatru słonecznego zmierzają w naszą stronę. Widzimy, że ten szok nadchodzi właśnie teraz. Wiatr słoneczny uderza w sondę Parkera. Widzimy naprawdę duży skok w sile pola magnetycznego wiatru słonecznego, więc oscylował wokół 7,5 lub coś koło tego. Średnia siłę wiatru słonecznego mierzymy w nanoteslach. Czasami pole magnetyczne zmieniają się, gdy uderzają w Ziemię. Obecnie na Słońcu jest teraz dużo włókien plazmowych. Słońce uwalnia dużo energii w przestrzeń międzyplanetarną. Mamy wszystkie włókna plazmy. Mamy potencjał rozbłysku słonecznego oraz potencjał chronicznego wyrzutu masy i ogólnie maksimum słonecznego. Wszystko może się zdarzyć w każdej chwili, o ile na stronie skierowanej w stronę Ziemi znajdują się plamy słoneczne, a zwłaszcza jeśli to są większe plamy słoneczne. Wtedy naprawdę możemy mieć przed sobą kilka bardzo dynamicznych dni. Ten poczwórny rozbłysk może być prekursorem czegoś jeszcze większego lub czegoś więcej. Gromada plam 3883 wkracza właśnie w strefę uderzenia. Przez cały ten czas jest bardzo blisko równika. Tuż za tą gromadą plam znajduje się gromada plam 3886. Jest ogromna. Złożoność jest nieco mniejsza. Jądra nie są tak duże. Natężenie pola magnetycznego nie jest tak duże w przypadku plam 3886, ale to było duże wypchnięcie strumienia słonecznego. Być może grupa plam 3886 stanie się silniejsza, a potem będzie w strefie uderzenia za około 3 dni. Plamy teraz są bardzo duże, a strumień słoneczny jest teraz bardzo wysoki i widzimy bardzo dużą dynamikę. Informacje z 8/11. W ciągu 48 godzin mieliśmy
19 rozbłysków klasy M i 1 rozbłysk klasy X. Kolejna superaktywna grupa plam słonecznych, która jest ogromna i obraca się w stronę Ziemi. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w nadchodzących dniach burze słoneczne zostaną wystrzelone bezpośrednio w stronę Ziemi, a ponadto 15 listopada będziemy mieli bardzo dynamiczną pełnię Księżyca w Uranie. I to może być moment kulminacyjny, w którym wszystko osiągnie kulminację i połączą się w bardzo znaczący strumień energetyczny na Ziemi. Rozbłyski słoneczne są w zasadzie masywnymi eksplozjami zachodzącymi na Słońcu z powodu pola magnetycznego. Po ponownym połączeniu powstają te pola magnetyczne. Czasami biegunowości się dopasowują i łączą, w wyniku czego otrzymujemy duże uwolnienie energii plazmy, która była zmagazynowana w tym polu magnetycznym. Czasami te rozbłyski słoneczne wypychają tak zwane koronalne wyrzuty masy, w skrócie CME. To jest wielka fala plazmy przemieszczająca się w przestrzeni międzyplanetarnej. To jest burzą słoneczną, gdy uderza w Ziemię. Może wywołać burzę geomagnetyczną i wiele zaburzeń energetycznych, które wpływają na takie rzeczy jak technologie sieci energetycznych, systemy satelitarne, ale także naszą biosferę i planetę. Obecnie mamy na Słońcu 5 dziur chronicznych, które mogą wywołać znaczące burze geomagnetyczne. Biorąc pod uwagę, że wszystkie są obecnie otwarte na Słońcu, to w pewnym sensie wskazuje, że możemy mieć dość poważne uderzenie z dużą prędkością strumienia, które nadejdzie w naszą stronę tak naprawdę za jakieś 2 lub 3 dni. Wygląda na to, że w następnym tygodniu możemy mieć naprawdę duże skutki burzy słonecznej, tylko ze względu na całą dynamikę, która charakteryzuje się ogromną aktywnością na Słońcu. Z pewnością może to spowodować ogromny rozbłysk słoneczny. Według oficjalnych prognostów istnieje duże prawdopodobieństwo, że więcej rozbłysków klasy X przekroczy 20%. Aktywność słoneczna jest w tej chwili absolutnie szalona. Plam słonecznych jest ponad 200. Teraz jest czas na medytację, wyciszenie się, mantry, czas na dokonanie dowolnego rodzaju manifestacji lub po prostu na ogólne uspokojenie się, głębokie oddychanie w celu uregulowania układu nerwowego, ponieważ obecnie energie są tak intensywne między Słońcem, pomiędzy rezonansem planetarnym, a także tym, co dzieje się w społeczeństwie. Jest dużo aktywności i podekscytowania po obu stronach, więc może to być trochę przytłaczające dla niektórych ludzi. Tak. A jak tam u was jest pochmurno? No miało być słońce, a słońce. Bo u nas już 3. dzień słońca nie widać. Takie zaciągnięte niebo. Tu jest to samo. Znaczy spokojnie pokazywali, że miało być słonecznie, ale ja tego słońca bym nie widział na oczy. Tu nie ma nic. Ciemno, cały czas ciemno i koniec. Może być taki rozbłysk, że siądą wszystkie elektroniczne rzeczy. Z tego się musimy zdać sprawę. A jeszcze wiesz co dzisiaj oglądał? Prezydent elekt się bierze za cenzura. Jak tylko wejdzie do rządu. Zaraz podpisuje dekrety. Że będzie wolność słowa. Czas najwyższy. No to się wszystko zgadzało z tym, co powiedziała Izabela znowu. Nie? Wszystko.
No. Ale było też bardzo dużo proroc, nie? Przecież takich, że mówili, że właśnie no, mają iść energię z wszechświata, no, czyli ze słońca, takie, żeby po prostu no, więcej ludzi poprzebudzać. Tak. Dlaczego nasze ciała dostają to dawkami? Bo gdyby naraz to przyszło, to nasze ciała nie wytrzymią tego. Tak. Przez to my dostaniemy takie dawki Mhm. No, ale energii. a dużo ludzi, którzy no jeszcze mocno, nie chodzi tylko o same informacje, ale też wewnętrznie, duchowo jeszcze, no, że tak powiem, są jeszcze z tyłu za tym wszystkim, nie pojmują tego, to dla nich to jest trudne. Dla tych ludzi to jest najtrudniejsze, bo ich dosłownie jak gdyby wybudzą z tego. No i to tu rzeczywiście, no, później jest ciężko dla takich i ci mają najwięcej jakichś tam objawów z tego, że No właśnie. i tak dalej. Nawet nasze DNA, niektórzy już mają odbudowane wszystkie nici, bo my teraz zostaliśmy tylko z 2 nićmi, ale jeszcze nie są aktywowane, ale już niektórzy mają wszystkie odbudowane. No właśnie. No właśnie, trzeba we wszystkich tematach być, bo jeżeli na przykład jeden temat się wiąże z drugim, to trzeba wszędzie być po prostu. No. I dlatego właśnie też te rzeczy, bo jak tutaj te energie idą, to są wahania też później naszej energii, a to ci utrzymuje naszą energię na jednym poziomie. I dlatego ci, co to mają, nie mają takich tych objawów, co ci, którzy tego też nie mają. Bo to ci utrzymuje, żebyś miał cały czas ta energia na jednym poziomie, tak? Jakbyś miał prostownik podłączony cały czas, że ci na akumulator trzymie jeden poziom, a go odłączysz, no to leci w dół. Tak samo energia Ziemi, Schumana. Jeżeli jest w jednym poziomie, jest fantastyczna dla nas, ale jeżeli są skoki, no to się odbija na naszym zdrowiu, tak? Bo nasze ciało nie jest przyzwyczajone do takich skoków. Dokładnie. No. Teraz jeszcze przeczytamy. Moc Twoich rąk. Nie jest to żadne, jak to teraz powiedzieć? Wyssane z palca. Nie. Wiesz, co mi chodzi? To nie są żadne porady lekarskie, bo jak wam coś jest, to tam musicie iść, gdzie trzeba, ale... To się trzeba udać do lekarza. Tak, to muszę powiedzieć. Moc Twoich rąk. Pole energii elektromagnetycznej. Manipulacja widmem elektromagnetycznym przez pola projektowane z rąk ludzkich. Połączenie energii IQ. Wyniki te wskazują, że ludzie są w stanie dowolnie zmieniać środowisko elektromagnetyczne wokół swoich dłoni. Jak leczyć się rękami? Skup całą swoją świadomość na dłoniach. Wdychaj, wyobrażając sobie, jak za każdym wdechem światło wchodzi do Twoich dłoni, a z każdym wydechem światło się rozszerza. Teraz poczuj zmianę temperatury w dłoniach. Wyobraź sobie i poczuj, jak stają się cieplejsze. Wyobraź sobie, że Twoje dłonie są teraz bardzo zimne. Poczuj, jak zimne są. Powtórz proces 3 razy i połóż dłonie na obszarze ciała, który odczuwa ból lub który chcesz poprawić. Pozwól mu działać przez kilka minut. Powtórz, jeśli to konieczne. Z kanału Zaginiona Przeszłość. Tak. No. Tutaj ja mam, moje słońce też ma takie ręce, co potrafią pomóc, ale i zepsuć się, bo jak niekiedy dzwonek, że zamontował nowy i potem iść sprawdź, czy działo. Jak dotknęła, to się zaraz polał. Według doktora Jerry'ego Tennanta leczenie polega na równoważeniu napięcia elektronów w ciele, co je leczy i wzmacnia. Dlatego uziemnienie jest tak ważne. Rzeczy, które zwiększają liczbę elektronów. Światło słoneczne, dotknięcie trawy, oparcie się o drzewo, chodzenie na boso, przytulanie zwierząt, ćwiczenia, pływanie w słonej wodzie morskiej. Rzeczy, które zabierają elektrony. WNKT, toksyny, zakażenia stomatologiczne, wiatr kradnie elektrony,
stres emocjonalny, trauma, pasożyty i tym podobnie. Przedmioty z ładunkiem dodatnim powodują zapalenie, utlenianie i starzenie. Wszystko, co ma ładunek ujemny, działa odwrotnie. Od Cruel History z kanału. Teraz powiem kamienie nekkowe. Kto je miał? Jedna z najlepszych roślin, która pomaga na kamienie nekkowe. To roślina Chansapiedra, co oznacza łamacz kamieni. Czyż nie jest niesamowite, że starożytni znali wszystkie naturalne środki lecznicze służące do leczenia naczyń ludzkich, a z czasem zostały one usunięte z naszej mądrości. Mamy szczerą nadzieję, że ten film pomoże komuś, być może nawet w profilaktyce. Jednym z najprostszych sposobów na poprawę zdrowia jest uzupełnienie minerałów poprzez przyjmowanie sody oczyszczonej i szarej soli morskiej albo celtyckiej, albo Mason Orpe Sea Salt. Czyli to też jest jakaś morska sól, ponieważ szara sól morska jest pełna minerałów, takich jak magnez i wiele innych. Od Barbary O'Neill. Przechodzimy do następnego tematu. Muzyka jest dobrym lekarstwem. 174 Hz usuwa ból. 285 Hz wpływa na pole energetyczne. 396 Hz uwalnia od strachu i poczucia winy. 417 Hz ułatwia zmiany. 432 Hz cudowny ton natury, częstotliwość planety Ziemia. 528 Hz naprawa DNA. 639 Hz uzdrawia relacje. 741 Hz przebudza intuicję. 852 Hz przyciąga plemię dusz. 963 Hz połączy cię ze światem duchowym. Przepraszam, połączy się ze światłem i duchem. DNA nie tylko reaguje na pewne częstotliwości, ale może być naprawiane za ich pomocą. Dlatego muzyka jest dobrym lekarstwem. Gra na bębnach jest naturalnym lekarstwem, dlatego wykonywali ją starożytni. Od Barbary O'Neill. Ja ci zagram na bębnie teraz. Komunikaty. Przygotujcie się na wielką fałszywą flagę, patrioci. Nie bójcie się. Stańcie na swoim. Pozwólcie nam rozegrać ten atak, aby obudzić resztę ludzkości. Nastanie jedność na świecie. Przepaść jest już prawie tutaj. Nie dajcie się temu nabrać, ale obserwujcie. Jesteście nietykalni. Jesteście zapisani w Księdze Życia. Oni nie. Pamiętajcie o tym. Jesteśmy w trakcie ogromnej przemiany słonecznej, podczas której wewnętrzne słońca są aktywowane w nasze nowe słoneczne ciała świetlne, przynosząc większe oświetlenie i aktywację 7 centralnego słońca oświecenia. Aktywacje słoneczne działają jak jedność z dyskami słonecznymi, które są teraz uwalniane przez słońce centralne i słońce słoneczne i aktywują w nas wyższą słoneczną duszę. Aspekty słonecznego logos oświeconego jednookiego u tych, którzy są gotowe. Dyski słoneczne zawierają święte litery ognia, święte geometrie, święte dźwięki nowego złotego wieku, które teraz rozbrzmiewają w całej naszej istocie. Czasami będzie się wydawać, że wokół ciebie istnieje niewidzialna złota sieć światła i dźwięku i że patrzysz przez zasłonę na stary świat 3D, jak gdyby z daleka. Wciąż to widzisz i wszystkie jego chaotyczne
próby wzmocnienia się, ale nie może już cię dosięgnąć. W tym stanie doświadczamy wtajemniczenia wszelkich tajemniczeń, a w ciągu najbliższych 3 lat przemienimy się w stan najwyższego kapłaństwa, czyli stan, w którym nasze święte serca będą tworzyć dzieło światła z innymi w tym samym stanie i opanujemy piękną sztukę jedności, zakotwiczając w naszych duszach najwyższą misję i cel duszy oraz stojąc w prawdzie tego, kim i czym naprawdę jesteśmy, w miłości i z miłością, w najwyższy sposób i lepiej dla najwyższego dobra wszystkich. Od Judyty Kusel. No. Także tyle, żeśmy chcieli wam na dzisiaj przekazać. No. Jeszcze tylko dodam, jak pamiętasz, kiedyś były właśnie te historie opisane, na przykład Jezus przykładaniem ręki, co robił. Mhm. No właśnie. Ustawiał. Tak. No właśnie, to właśnie też były te energie, o których tutaj mowa w tych rękach. Tak. Myśmy też byli wielcy. My dalej jesteśmy wielcy, tylko Tak, jesteśmy, ale mi chodzi o wielkość w ogóle. No. Tak, bo nam mówiono, że jesteśmy karzełkami, a jesteśmy gigantami. Tak. Otóż to. No. I w naszym DNA nam pogrzebali. Ale na to też jest wpływ, bo DNA można zmieniać, tylko trzeba po prostu się koncentrować na tym, swoje skupienie na to składać. I no, jest wiele możliwe, co tutaj udowodnił kiedyś Klement Skubi, ale o tym jeszcze też będę musieć kiedyś film zrobić, bo dokonał niemożliwego, ale dokonał. No. Jest tak wiele rzeczy jeszcze do odkrycia. No. I co wam jeszcze z nowych rzeczy chcę powiedzieć, że każdy powinien mieć zapas żywności i wody, to już nie muszę mówić, bo to nawet wydała Unia Europejska. Powiedzieli, że na 72 godziny, ale z tego co wiem, to może być dłużej. Może. Ja nie mówię, że będzie coś, bo to już różne były te, ale żeby co najmniej mieć i niezbędne leki, baterie, to wszystko. Trzeba być przygotowanym. Po to my robiliśmy wtedy te książki, czy też te szkolenie, jak przetrwać na ciężkie czasy, była książka, szkolenie wideo, jak przetrwać. To sobie też możecie zobaczyć, one są w opisie, bezpłatnie, tam można sobie z tego linku je pobrać i zobaczyć. To sobie wejdźcie w opis, tak gdzieś na środku opisu są tam, jest tam link na nasze dzieła, tego to sobie możecie też zobaczyć. Tam macie 2 szkolenia, jedne w formie książki, a drugie właśnie w formie wideo i tam wszystko sobie znajdziecie w środku w tych książkach. Macie dokładnie przez nas opisane, co trzeba mieć, po co to trzeba mieć, jak to zdobyć, a jak przetrwać nawet były 3 scenariusze, bo jak przetrwać w mieście, na wsi, czy właśnie nawet i w lesie. Także tam macie spory zbiór informacji. Ta mama to edytowała wtedy, moje gramatyki poprawiał. A ja chodził drukować do drukarni. Mój mama mówiła, coś ty tu napisał, bo ja nie wiem, ja nie mądro z tego. I także jakby jeszcze ktoś nie wiedział, to z Unii Europejskiej szefowa pani, co wodę leje, złożyła rezygnację. To ciekawe. No. Ta woda przelała chyba. No. O, dobra, no to co, to dziękuję wam za kolejny występ w odcinku. My też dziękujemy. Wdzięczność wszystkim. Przemyślcie sobie to wszystko, poukładajcie sobie. No to są tematy dość teraz, co nas czekają, ale nie bójcie się, nie żywcie się strachem, bo wkraczamy w złotą erę. No, a na mnie się nie górszcie, że tak żartuję,
później ja dostanę i tak szmary od Reginy. Nie? Tyle tam wejdziesz później, nie? I tam, o kurwa, ja ci pokorę. Nie, żarty żartami, ale trzeba trochę pożartować, bo te życie już do niczego nie jest warte. Nie, że nie jest warte, jest warte. Tak, Jak kreujesz, ale- tak masz. Ale żeby chcę jeszcze pożartować, pośmiać, takie o te rzeczy mi chodzi. Jak idziesz w komentarze, to idzie ręce załamać niektóre. Ja nie mówię, że tu u ciebie. A to u mnie też to potrafi się zdarzyć. I kiedy tak się łapie za głowę, to jak my tu przetrwali do tych czasów? No, ręce opadają. To No. nie wpływa. No, jeden na drugiego, mało jedności. Nie wszyscy, bo niektórzy się potrafią fajnie, dobrze zachować, jednoczyć. Dużo takich, że kurczę, za krzywy włos to by cię już to... Nie chodzi o to. Mama tam niektórym odpowiada i się wysila, tłumaczy, to tamto pisze, a za chwilę pytanie takie, żebyś z krzesła zleciał. Nic nie zrozumieli. Nic, kompletnie. No, to co ja tu spędziłam, te godziny, to No ale to jest tak, gdzie bym kiedyś pomyślała, że takim czymś się zajmę. I tam. temat mi znany niestety. Jeśli kiedy produkuję cały odcinek, a i tak ktoś mi dalej te same pytania zadaje i wtedy odpisuję, no ale przecież był ten film o tym. No i jeszcze coś może być, ale nie chcę tu straszyć, bo to jest pozytywne w sumie, ale 11, tak? No. Jest otwarcie portalu. No, a portal jest 111. Przez to już wiem, z czego miałam te znaki cały czas, albo 3 jedynki, albo 4. No. Więcej też było, no ale przeważnie to już to rozgryzłam. Po kolei to człowiek rozgryzie. 11, 11, otwarcie karnawału. No, jak dzisiaj mamie się kiedyś śniło, że od Teresy siostra złamała noga, a dzisiaj się zadzwonili. Nie, że złamała noga, tylko że się przewróciła. No tak ci się śniło. No. A dzisiaj się zadzwonili i ona złamała nogę. Przewróciła się, faktycznie. Ale nie wiem, czy w tym samym dniu, bo nie robię notatek ze snu. Także jak są dobitne sny, takie prorocze, to ja pamiętam. No ale tak zwykłe, no to puszczam, a jednak. Nie wiem, jak to przychodzi do głowy, kurde, prospanie. No tak to już jest. No. Też tak... Dlatego już dużo ludzi zwątpiło z naszego prezydenta, nie naszego, bo za wodą. Za wielką kałużą. Elekta dużo zwątpiło i tam dużo podaje takich rzeczy, że no, normalnie idźcie do Rafała Kędzierskiego, tam jest wszystko wytłumaczone już wcześniej. To jest nieodrobienie lekcji domowych po prostu, że teraz takie wnioski są wyciągane, nie? A nie inne. Taka jest prawda, no. Dużo zwątpiło, a ja do końca wierzyłam. Do końca powiedziałam, będę wierzyć. Mimo wszystko powiedziałam. Tak. W jeden dzień miałam takie zachwianie. Powiedziałam nie. Dlatego, że miałam syn, który też opowiadałam. I w to uwierzyłam i się spełnił. No. Tak jest. No. I to już nie jeden raz, to już trzeci taki życiowy i poszło. Bo zawsze musisz w to wierzyć. Czy kreujesz swoją rzeczywistość, czy cokolwiek, to musisz w to uwierzyć, bo jak w to nie uwierzysz, to nie zadziała. Tak jest. Miejcie wiarę, jak to było mówione. Tak jest. Ale bądźcie dobrej myśli, idzie złoty wiek, będziemy żyć w jedności i tak dalej. Wszystko będzie. Tylko nie żyć w strachu, bo to bez sensu. Dobrze. Dobrze, no dzięki wam. Wdzięczność, żeście byli z nami, wysłuchali wszystko. Tak jest. Tyle tego razu. Kochamy was wszystkich. Hej. Pa, pa.